Byli jedną z najbardziej zbrodniczych formacji. Fanatyzmu jej żołnierzy bali się nawet Niemcy. Dzisiaj walki ukraińskiej dywizji SS Galicjen są przywoływane na Ukrainie jako przykład heroizmu i bezgranicznego poświęcenia dla niej. A tego właśnie oczekuje ona od swoich obywateli w toczącej się od 3 lat wojnie z Rosją. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także Centurion Finance ASI, spółka akcyjna. Gdyby nie doszło do banderyzacji ukraińskiej historii, z pewnością nie usłyszelibyśmy już nigdy o SS Galicjen, ukraińskiej dywizji Waffen-SS, która służyła Hitlerowi i miała na swoim koncie wiele zbrodni na Polakach i Żydach. Kult Stepana Bandery, hołubienie ukraińskiej powstańczej armii i innych ukraińskich formacji, które w czasie II wojny światowej miały rzekomo walczyć o niepodległość Ukrainy, jest w tym kraju dzisiaj powszechny. Ich dokonania są dzisiaj przywoływane na Ukrainie jako przykłady heroizmu i bezgranicznego poświęcenia dla ukraińskiej niepodległości. Tego ostatniego wymagają zresztą dzisiaj władze w Kijowie od młodego pokolenia Ukraińców, niespecjalnie palącego się do walki z rosyjskim agresorem. Zostawmy jednak na boku postawę młodych Ukraińców wobec toczącej się od ponad 3 lat wojny z Rosją. Skupmy się na samej dywizji SS Galicjen, której walki są dzisiaj na Ukrainie upamiętniane i bardzo często dzieje się to z inicjatywy tamtejszych władz. Najgłośniejszą z tych inicjatyw była zorganizowana w 2016 roku rekonstrukcja walk SS Galicjen pod Brodami, gdzie w lipcu 1944 roku wraz z innymi niemieckimi dywizjami została ona okrążona przez siły Armii Czerwonej. Śledząc wszystkie ukraińskie inicjatywy upamiętniające walki SS Galicjen, nigdy jednak nie dowiadujemy się o tym, że miała ona również na swoim koncie potworne zbrodnie, których ofiarami byli Polacy i Żydzi. Ale nie może to specjalnie dziwić, bo cała ukraińska historia czasów II wojny światowej została z nich ocenzurowana, w tym także tych zbrodni, które zostały popełnione przez SS Galicjen. Jak zatem wygląda prawdziwa historia SS Galicjen, jednej z najbardziej znanych ukraińskich formacji w czasie II wojny światowej? Spróbujmy najpierw odpowiedzieć na pytanie, jak w ogóle doszło do tego, że ona powstała. Korzeni SS Galicjen należy szukać już w 1929 roku, gdy na Kongresie Zjednoczeniowym ukraińskich nacjonalistów w Wiedniu powołano do życia Organizację Ukraińskich Nacjonalistów. Jej najważniejszym celem programowym było stworzenie niepodległego ukraińskiego państwa, scalonego z obszarów stanowiących ukraińskie terytoria, które wtedy miały być rzekomo okupowane przez Związek Sowiecki, Polskę i Rumunię. Ukraińskie państwo miało też zostać oczyszczone z innych narodowości, aby mógł powstać zwarty ukraiński monolit narodowy, kulturowy i religijny. Siłą rzeczy OUN już wtedy brała pod uwagę ludobójstwo jako metodę oczyszczenia przyszłego ukraińskiego państwa z innych narodowości. Wstępem do tej operacji była działalność dywersyjna i terrorystyczna na terenie przedwojennej Polski.
OUN przeprowadziła wiele zbrodniczych zamachów i akcji dywersyjnych, które były wymierzone w przedstawicieli polskiego państwa. Skuteczny zamach na ministra spraw wewnętrznych Bolesława Pierackiego był najgłośniejszym z tych zamachów. O nim opowiadałem Państwu szczegółowo w jednym z moich wcześniejszych filmów. Tak czy inaczej, zamachy i akcje dywersyjne dokonywane przez OUN musiały spotkać się z reakcją polskiego państwa i rzeczywiście się z nią spotkały. Na rozkaz marszałka Piłsudskiego 16 września 1930 roku do 16 powiatów województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego wysłano 17 kompanii polskiej policji oraz pododdziały 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. W ramach przeprowadzonej operacji aresztowały one 1739 osób podejrzanych o udział w ukraińskich zamachach terrorystycznych na polskie państwo. Przejęły również ogromną ilość broni, amunicji i materiałów wybuchowych, które mogły wskazywać na to, że OUN rzeczywiście przygotowywała się wtedy do walki z Polakami na terenach uznawanych przez nią za rdzennie ukraińskie i dokonania tam czystki etnicznej na polskiej ludności. W każdym razie z aresztowanych w czasie tej operacji Ukraińców zaledwie kilku otrzymało surowe wyroki. Takiego wyroku uniknął Roman Suszko, szef wywiadu OUN, który w czasie śledztwa poszedł na pełną współpracę ze stroną polską. Gdy go wypuszczono z więzienia, był spalony dla organizacji i dlatego wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ale w 1938 roku OUN ściągnęła go z Ameryki po to, aby Suszko nawiązał współpracę z niemiecką Abwehrą, z którą zawsze miał dobre kontakty. I taką współpracę Suszko nawiązał. Jej efektem było utworzenie w maju 1939 roku Legionu Ukraińskiego pod jego dowództwem. To była pierwsza regularna formacja ukraińska, jaką udało się Ukraińcom stworzyć. Wprawdzie Legion w czasie kampanii wrześniowej zaatakował w kilku miejscach jednostki polskiego wojska, ale potem został nieoczekiwanie rozwiązany. Stało się tak, ponieważ Niemcy zaczęli się obawiać jego działalności, ponieważ mogłaby ona zaszkodzić nawiązanej sowiecko-niemieckiej współpracy. Ukraińcy musieli więc poczekać jeszcze 2 lata na własną formację zbrojną. Dopiero na początku 1941 roku Niemcy przystali na utworzenie batalionów Roland i Nachtigall. Tyle tylko, że oba te bataliony nie spełniały oczekiwań ukraińskich nacjonalistów w zakresie tworzenia ukraińskich formacji zbrojnych. Być może dlatego, że nie miały one tak ukraińskiego charakteru, jak na to liczono. W marcu 1943 roku delegacja ukraińskich nacjonalistów, która przybyła do Berlina, przedstawiła wodzowi III Rzeszy prośbę o utworzenie nowych ukraińskich sił zbrojnych, które walczyłyby u boku Niemców. Jedyne, co się jej udało załatwić, to zgoda Hitlera na utworzenie jednej ukraińskiej dywizji w ramach struktury Waffen-SS. I taką dywizję zaczęto miesiąc później organizować. Nadano jej nazwę SS Galicję. Niemcy nie zgodzili się bowiem na to, aby przyjęła ona ukraińską nazwę Hałyczyna, odnoszącą się do Galicji. Nie chcieli też, aby nabrała ona całkowicie ukraińskiego charakteru. Dlatego dowódcami tej dywizji wchodzących w jej skład pułków zostali wyłącznie oficerowie niemieccy. Dywizja otrzymała też grekokatolickich kapelanów, których przydzielił do niej grekokatolicki arcybiskup lwowsko-halicki Andrii Szeptycki. Proces formowania SS Galicjen zaczął się dokładnie w kwietniu 1943 roku w Lwowie. Wielkim orędownikiem jej utworzenia był gubernator dystryktu galicyjskiego Otto
Wächter. Oficjalnie powstaniu SS Galicjen patronowali politycy z organizacji ukraińskich nacjonalistów z frakcji Andrija Melnyka i działacze Ukraińskiego Centralnego Komitetu. W pierwszych 2 miesiącach formowania SS Galicjen zgłosiło się do niej prawie 80 000 ukraińskich ochotników, spośród których Niemcy wybrali jedynie kilkanaście tysięcy kandydatów, których objęli intensywnym szkoleniem. Z pozostałych kandydatów, jacy zgłosili się do SS Galicjen, Niemcy utworzyli pułki policyjne SS, które brały potem udział w wielu operacjach przeciwpartyzanckich, jakie Niemcy prowadzili w okupowanej Europie. Wprawdzie te pułki występują często w literaturze jako wydzielone pułki policyjne z SS Galicjen, ale tak naprawdę formalnie nie były one częścią tej dywizji. Jeden z nich, 5. Pułk Policyjny, wziął między innymi udział w operacjach Sturmwit I i Sturmwit II, których celem było zniszczenie partyzanckich oddziałów na Zamojszczyźnie. Z kolei inny z nich, 4. Pułk Policyjny, brał udział w niemieckich pacyfikacjach na Podolu. Ten ostatni zasłynął ze zbrodni na polskich mieszkańcach Huty Pieniackiej, jakiej dopuścił się 28 lutego 1944 roku. Przyczyną tej zbrodni miało być rzekome wcześniejsze zabicie 2 żołnierzy tego pułku przez mieszkańców Huty Pieniackiej. W odwecie pododdziały 4. Pułku Policyjnego zamordowały ponad 800 mieszkańców tej miejscowości. Ofiarami pułków policyjnych SS, złożonych z ochotników do SS Galicjen, byli nie tylko mieszkańcy Huty Pieniackiej, ale również mieszkańcy wielu innych polskich miejscowości na Wołyniu. Tymczasem w grudniu 1943 roku Niemcy zastanawiali się, jak włączyć SS Galicjen bezpośrednio do walk frontowych. Pierwotnie miała ona zostać użyta na odcinku frontu położonym na wschód od Stanisławowa. Ale w czerwcu 1944 roku ten plan uległ zmianie i nakazano dywizji zajęcie pozycji obronnych w rejonie Brodów. I miesiąc później SS Galicjen rozlokowała swoje pułki w tym rejonie. Sowieckie dowództwo, zamierzając zainicjować nową operację frontową, tzw. operację lwowsko-sandomierską, postanowiło zniszczyć wszystkie niemieckie siły na tym odcinku. Sowieci, dysponując znaczną przewagą, otoczyli te jednostki w rejonie Brodu. Niemcy próbowali jeszcze przerwać kleszcze sowieckiego okrążenia i skierowali do tego zadania SS Galicjen, ale na niewiele się to zdało, bo zostali całkowicie rozbici przez Sowietów. Tylko część SS Galicjen z brigadeführerem Fritzem Freitagiem zdołała wyrwać się z piekła sowieckiego okrążenia. Pozostali zginęli w walce bądź zostali rozstrzelani przez Sowietów. Resztki SS Galicjen dowodzone przez Freitaga zostały wysłane do Świętoszowa na Dolnym Śląsku, gdzie miało miejsce odtwarzanie dywizji. Jesienią 1944 roku SS Galicjen wzięła udział w tłumieniu powstania słowackiego, a potem walczyła z partyzantką Tito w Jugosławii. W marcu 1945 roku SS Galicjen została formalnie przekształcona w 1. Dywizję Ukraińskiej Armii Narodowej, której dowództwo objął generał Pawło Szandruk. Na początku maja 1945 roku dywizja ta przedostała się na teren Austrii i tam poddała Brytyjczykom. Jej żołnierze już jako jeńcy wojenni zostali przetransportowani do brytyjskiego obozu jenieckiego w Rimini we Włoszech. Ponieważ był to teren operacyjny II Korpusu Polskiego, generał Szandruk nawiązał osobisty kontakt z dowódcą polskiego korpusu, generałem Władysławem Andersem,
którego był podkomendnym w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Szandruk, obawiając się przekazania swoich podkomendnych przez Brytyjczyków Sowietom, poprosił Andersa o pomoc w tej sprawie. I Anders takiej pomocy mu udzielił, przekonując Brytyjczyków, że żołnierze ukraińskiej dywizji nie powinni zostać wydani Sowietom. Jak argumentował, wielu z nich to obywatele polscy. Z tego właśnie powodu 176 z nich Anders wcielił bezpośrednio do swojego korpusu. Nie wiemy, co rzeczywiście kierowało Andersem, że podjął się takiej interwencji w sprawie ukraińskiej dywizji u Brytyjczyków. On sam zresztą na ten temat nigdy nie mówił. Możemy więc tylko domyślać się, co nim wtedy kierowało. Być może było to jego antysowieckie nastawienie poparte osobistymi doświadczeniami z pobytu w Rosji. Być może postrzegał żołnierzy z ukraińskiej dywizji jako przyszłych antykomunistów, którzy mogą się przydać w ostatecznej konfrontacji z Sowietami, na którą Anders liczył. A być może w grę wchodził jego osobisty sentyment do Szandruka, którego postrzegał jako żołnierza, który ofiarnie walczył z Niemcami w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Odpowiedź na to pytanie jest jeszcze trudniejsza, gdy uwzględnimy, że zapewne znana była mu sprawa mordów Polaków na Kresach przez UPA i inne ukraińskie formacje zbrojne, wśród których była również SS Galicjen. W każdym razie po 2 latach internowania prawie 8,5 tysiąca żołnierzy ukraińskiej dywizji zostało zwolnionych przez Brytyjczyków. Większość z nich znalazła się w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Wielu z nich po wojnie było wykorzystywanych przez brytyjskie służby do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Związku Sowieckiego. Być może ta współpraca stała się powodem tego, że strona brytyjska przymknęła oko na ich zbrodniczą działalność z czasów wojny. Tego jednak do końca nie wiemy. Ciekawe były też powojenne losy samego generała Szandruka. On również znalazł się w Wielkiej Brytanii, ale mocno schorowany żył w nędzy. Jerzy Giedroyć, szef Instytutu Literackiego w Paryżu i wydawca kultury, apelował nawet do polskich działaczy emigracyjnych w Wielkiej Brytanii, aby udzielić pomocy Szandrukowi. Ale Giedroyć widział już przyszłą Ukrainę jako część antyrosyjskiego przedmurza i robił wiele na rzecz zbliżenia polskich i ukraińskich środowisk emigracyjnych. W 1961 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie August Zaleski wydał zarządzenie o odznaczeniu Szandruka Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari za wybitne czyny bojowe osobistego męstwa wykazane na polu walki, które miały mieć miejsce w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku. Tę decyzję Zaleskiego zaatakowała prasa komunistycznej Polski, a potem także brytyjskie gazety, informując opinię publiczną, że Szandruk jest zbrodniarzem. Dopiero w 1965 roku, gdy sprawa nieco ucichła, Anders, wykonując decyzję prezydenta Zaleskiego, odznaczył Szandruka Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Dlaczego, pomimo wątpliwości w tej sprawie nawet wśród londyńskiej Polonii, Anders uhonorował Szandruka najwyższym polskim odznaczeniem wojennym? Czy w obliczu nowego śmiertelnego wroga, jakim stali się wtedy Sowieci, należało zapomnieć o dawnych polskich krzywdach? Jak pyta retorycznie profesor Grzegorz Motyka w jednej ze swoich publikacji. Anders, jak widać, o nich zapomniał, biorąc na siebie cały ciężar takiej odpowiedzi na to pytanie. Jest już do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie.
Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś, Bartłomiej Biegała oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum SA. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.